cieszy się firma serbska RAL. Gdyby Pan mógł w 3 słowach, czy powiedzmy w 2 aspektach z punktu widzenia słuchacza, jakie zalety prezentuje Pana przetwornik, ale już odejdźmy od kwestii technicznych, bo Pan je bardzo szczegółowo opisał. Natomiast z punktu widzenia powiedzmy przeciętnego, czy przeciętnego audiofila, jeśli można użyć takich słów, jak to się przekłada na co słuchacz może uzyskać z Pana przetwornika wysokotonowego względem przetwornika typu RAL, który no jednak powiedzmy w większości kolumn jest stosowany jako, załóżmy, obecnie na rynku przetwornik najlepszy, w skrócie mówiąc. Ale nie wszechkierunkowy. No właśnie, nie jest wszechkierunkowy, to fakt. To jest powiem pierwsza cecha. Bardzo mi się podobało kiedyś zdjęcie właściciela tej firmy, który butem stał na kolumnie niskotonowej, gdzie umieścił dużo głośników, żeby to było w miarę wszechkierunkowe. Bardzo mi się to spodobało. Od razu powiedziałem, ten człowiek idzie prawidłową drogą. Więc znowu, nie powiem złego słowa o tej firmie, bo filozofia podejścia do tworzenia dźwięku już widać, że jest podobna. W dobrym kierunku. Natomiast w naszym wypadku my mówimy o emitowaniu dźwięku we wszystkich kierunkach. Co więcej, w orbitalach emitujemy dźwięk dodatkowo, ale już nie wstęgami, nie, klasycznymi głośnikami karbonowymi, do góry i w dół. Na marginesie, gdy ktoś się zastanawia jeszcze, a myślę, że już się prawie nikt nie zastanawia, dlaczego emitować dźwięk do góry, to ja powiem w ten sposób. Pomysł z emitowaniem dźwięku do góry w przypadku orbitali przyszedł mi do głowy około 20 lat temu. W tej chwili na rynku wszystkie firmy, począwszy od Yamaha, Denonów, Onkyo i inne, prześcigają się, JBL prześcigają się w tym, żeby emitować wiązkę dźwięku w kierunku sufitu, bo nagle odkryli, że w Atmosie, w 3D Auro, generalnie w dźwiękach przestrzennych to jest kapitalna zaleta emitowanie dźwięku także w kierunkach w górę, nawet w dół. No, patrz, instrumenty naturalne, muzyczne, które grają tak samo. Skrzypce, kiedy skrzypek gra, to przecież ten dźwięk z pudła rezonansowego jest emitowany przed niego, za niego. Więc krótko mówiąc, idea promieniowania dźwiękiem w wielu kierunkach jest za każdym razem bardzo dobrą z punktu widzenia melomana. Bardzo złą w przypadku koncertów. Na koncertach potrzebujemy bardzo kierunkowego dźwięku, żeby ustalić, w jakim obszarze słuchaczy ma być odpowiednie nagłośnienie. Więc od razu powiem, kolumny, wszystko jedno, czy RAL, czy NBL, czy Z0, nie nadają się na koncerty. Byłyby zaprzeczeniem tego, co jest potrzebne w warunkach koncertowych. Wszystko by się sprzęgało natychmiast, to nie to. Bo czasami ktoś mi zadaje pytanie, czy można by koncerty nagłaśniać. Nie, nigdy nawet nie zbudowałbym systemu, odmówiłbym. Natomiast zamykając temat firmy RAL. Generalnie bardzo dobrze, bo głośniki wstęgowe, więc idea najlepsza ze wszystkich, jeśli chodzi o przetworniki. A poza tym, no cóż, naszym skromnym zdaniem są za nami stanowczo, tworząc dźwięk kierunkowy. No bo jednak moi klienci twierdzą, że to jest coś najpiękniejszego mieć dźwięk wszechkierunkowy i też klienci MBL-a tak samo twierdzą. Okej. Parę słów w takim razie mamy za sobą już głośniki wysokotonowe. Niekoniecznie wysokotonowe. Tak, mogą być również średniotonowe. W szerokich pasmach generalnie, tak. Tak, gdyby Pan mógł jeszcze parę słów na temat przetwornika basowego, jakie posiada on cechy, które go wyróżniają spośród konkurencji? Jak wiadomo, mamy wielu producentów. Bardzo wielu. Bardzo wielu. Tysiące modeli. I każdy ma inne podejście do odtwarzania niskich częstotliwości. Mamy pasywne membrany, mamy bass refleksy, mamy i open baffle, ustroje, stratne otwory. Tak, bardzo wiele strategii. I generalnie jest tu masę pomysłów. Bardzo wiele strategii. Każdy uważa, że jego model jest, powiedzmy, bardziej najlepszy, daje najlepszy bas. Jakie jest Pana podejście do odtwarzania niskich częstotliwości?
I przede wszystkim przetwornik, jakie on ma cechy, które go wyróżniają? Razy. Przede wszystkim nie powiem, że nasze są najlepsze. Trzeba by urządzać zawody, porównania i wtedy by się dochodziło do jakiegoś wniosku obiektywnego. Natomiast generalnie jeśli chodzi o przetworniki niskotonowe, to trzeba sobie zdać sprawę, że gro energii akustycznej jest emitowane na niskich częstotliwościach i to w ogromnie niekorzystnych proporcjach. Mianowicie, tak mniej więcej mówiąc, każdy odczuwa, że jak gra zespół rockowy, to najbardziej mu na basiury mu na klatę oddziaływują, mówiąc językiem młodzieżowym, bo najwięcej energii jest na niskich częstotliwościach. A więc już wiemy, że przetwornik na niskich częstotliwościach musi być w stanie przyjąć bardzo dużą porcję energii, przetworzyć ją w miarę linearnie, a więc już od razu powiem, skok membrany musi być linearny w dosyć szerokim zakresie. Powiedzmy sobie szczerze, czym jest głośnik. Głośnik tak naprawdę jest rodzajem pompki, tłoka, który ma za zadanie sprężać i rozprężać ciśnienie w pomieszczeniu odpowiednio szybko i odpowiednio skutecznie. Więc jednym z parametrów, który jest nawet bardzo istotnym, jeżeli mówimy o kolumnach głośnikowych, które mają nie tylko spełniać rolę cichej, przepraszam za słowo, popierdółki, która gra sobie cichutko nocą, ale która ma także na przykład posłużyć nam do słuchania muzyki koncertowej, kiedy sobie oglądamy na jakimś świetnego koncertu, na przykład na projektorze czy na dużym telewizorze. Ten głośnik musi mieć odpowiednio dużą powierzchnię czynną, tak zwaną membrany, i jeszcze oprócz tego powinien charakteryzować się dużym skokiem. Oczywiście znowu tu można całą pracę doktorską, a może i profesorską napisać na ten temat. Ja polecam cegłę profesora Żyżkowskiego Podstawy elektroakustyki, którą musieliśmy znać na pamięć na studiach. Generalnie skok membrany jest bardzo istotny, bo potrzebujemy przepompowywać duże wolumeny powietrza w krótkim czasie. Więc między innymi kwestia linearności skoku membrany. No i tutaj ja sięgam po konstrukcje, które mają teoretycznie rekordowe skoki membrany, sięgające parudziesięciu milimetrów i nawet 100 mm teoretycznie, ale to grozi już uszkodzeniem głośnika, bo to są ogromne wychyły membrany. Niemniej robią ogromne też wrażenie na słuchaczu. Niestety nie da się uzyskać dużego natężenia dźwięku na bardzo niskich częstotliwościach, mając membranę nawet relatywnie dużą, ale w bardzo małym skoku. Ja tylko wytłumaczę jedną rzecz, której sobie ludzie nie zdają sprawy. Zazwyczaj ktoś, kto nie jest inżynierem akustykiem bądź fizykiem, nie zdaje sobie sprawy, że schodząc do coraz niższych częstotliwości, żeby zachować stałe natężenie dźwięku, trzeba mieć coraz większą amplitudę drgania membrany, bo musimy wpompowywać coraz większy wolumen powietrza i wypompowywać cyklicznie, by zachować stałe ciśnienie, ponieważ coraz dłużej trwa okres, no bo jest coraz niższa częstotliwość, a więc pompujemy coraz wolniej. Dam krótko taki przykład. Wyobraźmy sobie dziurawą dętkę, do której mamy podłączoną pompkę. Dziura w dętce jest, a my próbujemy napompować tą dętkę stałym ciśnieniem. Jeżeli będziemy pompować coraz szybciej, to możemy sobie pozwolić na coraz mniejsze skoki membrany, no bo szybko pompujemy, a więc dostarczamy to powietrze, które przez tą dziurę nam ucieka. Z większą częstotliwością. Ale kiedy mamy powolne ruchy, to musimy wykonywać bardzo duże ruchy tłokiem, żeby starać się utrzymać stałe ciśnienie. Bo każdy, kto ma rower i pompował... Zna tą zasadę. Natomiast tutaj mamy troszkę bardziej skomplikowaną sytuację, bo tu jest fala akustyczna, która się rozchodzi z prędkością 330 metrów w powietrzu na sekundę około. W związku z tym, jeżeli umownie dopompowujemy cząstek gazu w pomieszczeniu powietrza membraną głośnika, to wiedząc, że ona ma czas w ciągu tej sekundy rozprzestrzenić się w kuli o promieniu 330 metrów, to musimy naprawdę duży wolumen powietrza dopompować i odpompować cyklicznie w takt brzmienia na przykład C0 z organów katedralnych, żeby w ogóle słuchacz zauważył jakąkolwiek skok ciśnienia, który wykrywa jako dźwięk poprzez membranę ucha. Generalnie jest z tym duży problem, dlatego my przygotowujemy się w przypadku ZT0 na sytuacje ekstremalne, gdzie mamy możliwość podłączenia dużych wzmacniaczy, dostarczających dużych mocy i dużych energii w czasie. W związku z tym duże skoki membran potencjalnie możliwe do wykonania,
A oczywiście można grać też i po cichu dzięki temu. Co więcej, wtedy w obszarze bardzo niewielkiego ruchu membrany jest bardzo duża linearność tego ruchu. Patrz równania z 8 klasy fizyki, przynajmniej u mnie, na czym polega wychylenie elementu sprężystego przy przyłożeniu siły. Membrana powinna poruszać się całkowicie liniowo w funkcji przyłożonej siły. Niestety materiały są elastyczne do pewnych granic resorów i dlatego lepiej mieć głośnik o dużym potencjalnym skoku niż głośnik o małym skoku. Natomiast jest jeden drawback, czyli mówiąc po naszemu, jest pewna słabość takiego rozwiązania też, mianowicie wtedy trzeba starać się robić te membrany jak najlżejszymi, no bo wzrasta nam masa, więc spada efektywność. Generalnie, zamykając to pytanie, głośników na rynku jest ogrom, naprawdę są tysiące modeli i jak ja obserwuję, czasami nawet bierzemy do testów, dostajemy za darmo, producenci nam przysyłają, to się zazwyczaj za głowę chwytam, jak to są nieudane konstrukcje pod wieloma względami. Bardzo jest trudno znaleźć przetworniki, które spełniają jakiś szerszy zakres oczekiwań. Ja spędziłem na pewno dobrych parę lat, oczywiście nie codziennie, ale na takiej przestrzeni lat trwał dobór przetworników. Między innymi stosujemy przetworniki w niektórych z naszych modeli, takie, które mają hamulce magnetyczne, co jest zresztą opatentowane w Stanach, na marginesie. Jak ktoś wie, o jakich głośnikach mówię, to się już domyśla. Przetworniki, które mają najwyższy na świecie crest factor mocowy, czyli przetwornik może dostać największą moc szczytową względem mocy swojej nominalnej i ten crest factor sięga 11, na przykład 11 decybeli. Głośniki, które mają moc rzędu paruset wat, a mogą parę tysięcy wat dostać w impulsie, ale właśnie dzięki temu, że są wyposażone w magnetyczne hamulce, które powodują, że nie nastąpi uderzenie w głośniku niskotonowym cewką o nabieguniki i zniszczenie tej cewki. Także jest to długi proces dobierania głośników i większość głośników się niestety nie nadaje do takich zastosowań. W Pana kolumnach Orbital ten właśnie wysoki skok membrany pozwala uzyskać niskie częstotliwości. Nie pamiętam, jaka to jest wysokość, 25 Umówmy Hz. się, to nie ma takiego związku, przełożenia. Uzyskiwanie niskich częstotliwości z dużym skokiem to nie jest takie proste. Tak, nie jest to tak Może jeden być, do jednego. można zbudować, tak. Zresztą są takie zabawy, gdzie ludzie budują jakieś konstrukcje o jakichś kuriozalnych wręcz rozmiarach. Potem się okazuje, że taki głośnik ma tragiczne właściwości. Trzeba mu dostarczać tysiące wat, żeby to w ogóle coś z siebie robiło. To jest dobre na zawody szaleńców, którzy... Niemniej jednak przy dosyć niewielkim przetworniku basowym w jednej Pana kolumnie, chyba to jest 12 cali, potrafi Pan uzyskać niski bas tylko jednym takim przetwornikiem. Jak to robię? Więc jest to moją słodką tak. tajemnicą, a kolumna jest pasywna, nie ma żadnej elektroniki w środku. To znaczy... Do tego nie jest jakiejś monstrualnej wielkości. No. Tutaj pokażemy. Na tle ręki. Tak. Na tle ręki. Dzisiaj Pan sam słyszał, co to potrafi na niskich częstotliwościach. Natomiast nie jest to kolumna 200 kg czy 100 kg, jest o wiele mniejsza, tą kolumnę a potrafi zagrać bardzo nisko, bardzo dobrym basem. I chyba bardzo głośno, jak Pan słyszał. Tak, i głośno a nie po również. cichutku. Tak. Na dobrą, dużą imprezę wystarczy. Natomiast rzeczywiście to znowu jest takie troszeczkę jak z walką o wytrzymałość głośników wstęgowych. Znowu, to nie jest prosty proces, gdzie w ciągu tygodnia, czy miesiąca, czy nawet paru miesięcy dochodzi się do jakiegoś sukcesu. Tu znowu to jest całe pasmo eksperymentów. Na przykład, by taka kolumna powstała już w postaci takiej komercyjnej, którą budujemy dla naszych klientów i cały czas mamy kolejkę na te kolumny, to jest w okolicach 2-3 lat prac pomiarowych, eksperymentalnych, gdzie parę parametrów dobierania elementów jest zgrywanych ze sobą, żeby ostatecznie uzyskać efekt. Co gorsze, były momenty zwątpienia, na przykład u mnie, i takiego załamania, że ta koncepcja nie uda się. Tak, było pewna partia tego rodzaju w tej koncepcji kolumn, które poszły na przemiał tak zwany, bo się nie udawało uzyskać tego, co teraz mam.
I były momenty, kiedy mówiłem, to jest po prostu niemożliwe, prawa fizyki chyba zabraniają tego efektu, który potrzebuję. W tej chwili myślę, że efekt jest świetny, jak Pan słyszał, bo myślę, że tego wywiadu nie byłoby, gdyby nie było tak. Natomiast no jest to rzeczywiście konglomerat, znowu układanka wielu elementów, doboru ustrojów, ich odległości. Niezła łamigłówka dla konstruktora. Następne pytanie również odnośnie przetworników, tym razem magnes. Jak jest on istotny, typ tego magnesu według Pana doświadczenia? Czy Pan eksperymentował na przykład z magnesami Alnico albo Field Coil? Jakie ma Pan doświadczenia z nimi? To są słabe magnesy generalnie, umówmy się. Alnico to jest w zasadzie, to jest magnesy, które są dobre w meblarskim przemyśle. W tej chwili oczywiście mówimy tu o materiałach, które są z reguły drogie. W szczególności jeżeli wchodzimy w obszar magnesów, to za chwilę zanudzimy słuchaczy, gdy wchodzimy w magnesy ziem rzadkich, to mówimy o materiałach ziem rzadkich, o których cały świat w tej chwili bębni. Kobalt. No ja mówię teraz o neodymie i drugim pierwiastku, który jest koło neodymu, bo mówi się potocznie magnesy neodymowe. Te magnesy neodymowe to są naprawdę dwa pierwiastki. Proszę, mogą sobie ludzie posprawdzać jakie. Nie chcę wszystkiego podpowiadać. Oczywiście nie tworzymy magnesów, w ogóle nikt nie tworzy magnesów w tej chwili na świecie, nawet Rosjanie zaprzestali. Tylko i wyłącznie Chińczycy. 97 z tego co podają giełdy nowojorskie, 97% dostępnych zasobów metali ziem rzadkich, w tym niestety neodymu także, jest w rękach rządu chińskiego. Więc tutaj do eksperymentów nie ma miejsca na eksperymenty. Jeden rządzi tym biznesem na świecie, jeden kraj. I myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy zależni od nich. Dobrze, przejdźmy teraz do kwestii wzmacniaczy. Proszę powiedzieć coś więcej na temat Pana przedwzmacniacza, ponieważ ma on dość unikalną cechę, to znaczy odpowiedź jego sięga nawet 2 milionów herców według specyfikacji. W najkrótszym torze i nawet nie pamiętam, czy akurat jeszcze tyle, bo cały czas tam powstawały modyfikacje. Natomiast powiem w ten sposób, cała elektronika, tak jak wspomniałem na samym początku, będąc specjalistą od elektroniki audio, nawet moja praca dyplomowa na studiach dotyczyła mierzenia torów akustycznych, miałem w ogóle pracę indywidualną jako, powiem pozytywnie, szurnięty elektronik. Dotyczyła właśnie mierzenia torów akustycznych, studyjnych torów akustycznych. Więc całe życie się właśnie zajmowałem elektroniką, wiedząc, że budowa kolumn głośnikowych jest niezwykle trudnym tematem. I tutaj osiągnięcia dopiero teraz, może od 20 lat mam, a pierwsze 30 prawie parę stracone. Elektronika mnie po prostu już nudzi w tej chwili, więc w sumie raczej wskazuję osobom, które chcą mieć swój tor, nie wskazujemy naszego przedwzmacniacza. Jest to jedno z możliwych rozwiązań, ale sam bardzo chętnie wskazuję rozwiązania tańsze, co najmniej tak samo dobre, będące na rynku, a mające czasami cechy, których znowu ja nie potrafię stworzyć. Ja tu wspomnę chociaż o jednej firmie, której muszę po prostu pochylić czoła i zrobić ukłon. Mówię tu o firmie Lexicon, o której nawet dzisiaj z Panem rozmawiałem. Tak. W paru słowach, bo mówię tutaj też o preampach, procesorach dźwięku tej firmy. Większość osób słuchających muzyki nie wie, co to jest Lexicon, a nie wie, że słucha muzyki dzięki istnieniu tej firmy. Mówię o muzyce szczególnie współczesnej, mówię o nagraniach. Otóż firma Lexicon, ja tą firmę poznałem w późnych latach 70., początek lat 80. Poznałem ją jako najdroższy system pogłosowy na świecie, jaki istniał i do tej pory istnieje, który był tylko w najlepszych studiach nagraniowych na świecie.
Mówię o leksykonie 480 model ze słynnym sterownikiem LARC. Pisze się, proszę sobie w Google'ach klepać, co to jest LARC i Państwo zobaczycie białe pudełeczko z paroma suwaczkami, a do tego czarne pudło, które nie ma jednej gałki. Firma Lexicon jest to firma, która od zawsze budowała tylko i wyłącznie systemy pogłosowe i tworzące uprzestrzenienie dźwięku, na przykład wokalisty, monofonicznego dźwięku z mikrofonu na stereofoniczny dźwięk, żeby ładniej brzmiał Elton John na przykład, jakikolwiek wokalista. Firma Lexicon stała się fundamentem każdego studia nagraniowego na świecie, przynajmniej szanującego się studia, od Abbey Road, przez L Studios, przez Metropolis, przez Ocean Way, studia. Każde studio poważne musi mieć leksykona, tak jak każdy człowiek chodzący po gwoździach musi mieć buty. W związku z tym leksykon był i jest systemem tworzenia aury dźwiękowej, no, mówi się potocznie, pogłosu, w każdym dobrym studiu nagraniowym i jest i był obecny, a na pewno był obecny przy każdym nagraniu od Pink Floydów przez Led Zeppelin, przez Nazareth, przez Deep Purple, przez Celine Dion, Eltona Johna, Michaela Jacksona i byśmy mogli teraz wszystkich wymienić po kolei, to leksykon zawsze w takim każdym studiu musiał być, bo inaczej taki artysta nawet by nie wszedł, bo co to za studio, jak nie ma leksykona. Konsole były różne, były NIF-y, były SSL-e, były Focusrite'y, Ameki, różne konsole, ale system pogłosowy musiał być leksykona. W tamtych czasach, kiedy ja go poznałem, okazało się, że to jest najdroższy system pogłosowy świata. Marzenie ściętej głowy. W Polsce był jeden, jedyny, z tego co wiem. Wtedy był u bardzo, według mnie, wspaniałego dźwiękowca Jacka Mastykarza w Krakowie w Teatrze 100. W latach komuny kupiony za pieniądze ZPR-ów i wszyscy zazdrościli, że leksykon jest jeden, jedyny w Polsce. I dlaczego o nim mówię? Otóż są urządzenia leksykona konsumenckie. Ja nawet też używam, bardzo wielu moich znajomych klientów po całym świecie, czy mających moje orbitale, czy nie mających orbitali, używa procesory tej firmy, bo są to wspaniałe rodzaje przedwzmacniaczy wyposażonych w pewne unikatowe zupełnie funkcje tworzenia aury przestrzennej, teraz to się modnie mówi imersyjnego dźwięku. Oczywiście one dekodują wszystkie atmosy, wszystkie wielokanałowe dźwięki z płyt koncertowych. Generalnie urządzenia są świetne i teraz zamykając temat przedwzmacniaczy. I po prostu one są na tyle dobre, że jeżeli ktoś się mnie pyta, a czy ja muszę kupić Pana przedwzmacniacz? Ja mówię nie, absolutnie nie. Proszę sobie na przykład kupić takiego leksykona. Będzie ładniejsze, a spełniało fantastyczne funkcje, których ja nie potrafię stworzyć, bo leksykon parędziesiąt lat pracował nad algorytmami, a ja nie jestem informatykiem. I tu tylko mogę cieszyć się, że istnieje ktoś lepszy ode mnie. Jest to informacja, którą tylko od Pana można uzyskać. Ja to Firma Lexicon nie jest aż tak znana szeroko. Teraz proponuję, zabawmy się powiedzmy w klienta, który stoi przed wyborem zakupu sprzętu i załóżmy, że ma budżet $10 000 czy euro na zakup i wzmacniacza i DAC-a. Jakby Pan podzielił ten kapitał na oba te sprzęty, czy przykładowo $8,000 poszłoby na wzmacniacz, a 2,000 na DAC, czy odwrotnie, czy w jakichś innych proporcjach? Sensem tego pytania jest oczywiście, które z tych dwóch urządzeń ma większy wpływ na końcowy efekt dźwiękowy. Czy może jednak zwróciłby Pan uwagę na jeszcze inny element, jeszcze inny sprzęt, poza oczywiście głośnikami? Tak, bo to jest właśnie dobrze, że Pan podkreślił to poza głośnikami, tak. Bo jednym zdaniem na razie mówiąc, tak. Głośniki, proszę Państwa. Zakładamy, że głośniki mamy już wybrane swój ulubiony model i teraz stoimy przed wyborem. Chcemy jeszcze dopieścić. DAC i nie mówimy też o źródle, każdy ma swoje ulubione, powiedzmy winyl czy kaseta magnetofonowa nawet. No oczywiście przy winylu nie potrzebujemy DAC-a, ale
Pytanie dotyczy wyboru pomiędzy wzmacniaczem a DAC-iem, gdzie lokujemy większe, powiedzmy, środki finansowe, aby uzyskać lepszy efekt finalny. To znaczy oczywiście chciałbym powiedzieć, należy i to mieć jak najlepsze. Tak, no oczywiście, ale jak wiadomo mamy musiał wybierać ograniczone powiem tak, środki. stanowczo wybrałbym drogę, gdzie zakupiłbym może znacznie tańszy wzmacniacz, na przykład lampowy i tutaj od razu wspomnę, ja nie buduję wzmacniaczy lampowych, ja buduję solid state, jeśli w ogóle ktoś koniecznie chce moje wzmacniacze, a więc teoretycznie strzelam sobie w kolano, więc mam nadzieję, że wiadomo, że mówię obiektywnie. Wskazałbym, że lepiej kupić sobie tani lampowy wzmacniacz, a lepszy przetwornik. Tak bym rozkładał pieniądze. Natomiast co do przetwornika, powiem w ten sposób. Przede wszystkim bym starał się kupić urządzenie, które jest źródłem dźwięku, a zarazem przetwornikiem. I tu wskażę coś, czego ani nie sprzedaję, ani nie produkuję, natomiast uważam, że jest ciągle absolutnie niedoścignione pod całą listą najważniejszych cech względem wszystkich innych urządzeń, które ewentualnie mogłyby konkurować. Jest taki rodzaj odtwarzacza, no bo rozumiem, że to ma służyć czemuś, wskazać ludziom jakąś drogę, która jest sprawdzona i która jest dobrą drogą z jakiegoś powodu, Tak. nie poza finansowym. W urządzeniu zwracałbym uwagę przede wszystkim na przetwornik, który już jest wbudowany w tym urządzeniu i nagle się okazuje, że urządzenie do odtwarzania na przykład plików, a zarazem płyt blu-rayowych, no bo w końcu jednak ciągle na płytach mamy koncerty, posiada na przykład na pokładzie świetny przetwornik. Mogę oczywiście powiedzieć za chwilę, jaki to jest model urządzenia. Sam używam, bardzo wielu moich klientów używa też i wszyscy są szczęśliwi. Natomiast ja opowiem jedną dygresyjkę w takiej sytuacji. Otóż przetwornik może być różny, różnych firm. Nie będę teraz już zaczął bawić się od Asahi Kasei przez Sabry i inne przetworniki, krystale. Przetworników jest bardzo wiele. Topologia tych przetworników jest też bardzo różna. Ceny są bardzo różne. Ale są pewne chwyty, które są znane jeszcze z czasów przed przetwornikami, a są fundamentem dobrego efektu dźwiękowego. Muszę teraz jak tak opowiedzieć dłuższą historię, a jak ktoś nie chce słuchać, to może pójść teraz sobie robić jedzenie. Ta technologia i ta idea, o której teraz powiem, jest zastosowana w niektórych urządzeniach, które moim zdaniem są świetne. Wspomnę tu o jednej firmie Acouphase. Firma dla mnie wzorcowa od parudziesięciu lat. Nawet na studiach zazdrościłem, że Acouphase istniał i uważałem zawsze, że topologie wzmacniaczy Acouphase'a są świetne po prostu. I do dzisiaj oni się starają naprawdę budować mądrze urządzenia. Oni stosują pewien chwyt, który jest znany od w tej chwili już 100 lat praktycznie, związany z matematyką i fizyką. I ten chwyt jest też stosowany w przetwornikach, o które Pan pyta i na przykład w takim urządzeniu, które ja używam. I dlatego chcę opowiedzieć o tym, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Otóż nie wiem, czy zwrócili, na pewno ludzie znający stary czas polityki pamiętają czasy, gdy przed pierwszym sekretarzem partii, czy to rosyjskim, radzieckim, czy polskim, czy niemieckim, było dużo mikrofonów ustawionych na mównicy. Tych mikrofonów czasami stało 2, czasami 4, a czasami było 8 nawet. Oczywiście ten polityk był bardzo dumny, że ma tak dużo mikrofonów, to znaczy on jest bardzo ważny. No, mylił się. Te mikrofony nie były postawione, żeby wskazywać, jak bardzo jest ważny. Te mikrofony były stawiane z pewnego niezwykle ciekawego powodu fizykalnego. Sprawa była tak naprawdę znana jeszcze, wydaje mi się, przed II wojną światową matematycznie. Dokładnie w czasie, gdy fizyka kwantowa zaczęła się gwałtownie rozwijać, z czasów słynnych nazwisk Schrödingera, Maxa Plancka, nie wspominając dziadka Alberta. Generalnie wtedy fizycy zauważyli pewne niezwykłe zjawiska w świecie kwantowym. Umówmy się, cała elektronika to jest wszystko świat kwantowy. Nie da się skończyć studiów elektroniki bez wieloletnich zajęć, wykładów z fizyki kwantowej. To jest podstawa w elektronice. W związku z tym, umówmy się, zjawiska kwantowe zachodzą we wszystkich tych urządzeniach, które tutaj mamy.
na co dzień. No, po prostu fizyka kwantowa rządzi nami. Ale Rządzi wszędzie tak naprawdę, absolutnie więc wszędzie, w całym w dźwięku wszechświecie. też. Ale w dźwięku To- ma też niezwykłe ciekawe zastosowania. Otóż wtedy odkryto jedną bardzo dziwną zależność w fizyce, którą można było wytłumaczyć tylko zjawiskami kwantowymi. Że sygnały nieskorelowane, teraz powiem chwileczkę, minimalnie językiem matematyka. Sygnały i fizyka. Sygnały nieskorelowane dodają się średnio kwadratowo, a sygnały skorelowane dodają się algebraicznie. Na razie wiem, że to jeszcze nic nie mówi. Ale to w praktyce to tak wygląda, że dwa sygnały szumowe, które są nieskorelowane ze sobą, teraz ktoś pyta, a co to znaczy nieskorelowane? To znaczy, że nie istnieje funkcja korelacji między jednym sygnałem szumowym, że się nie da go przekształcić za pomocą jakiejkolwiek funkcji matematycznej w drugi sygnał. Najprostszą funkcją jest na przykład funkcja mnożenia razy 2. Czyli na przykład biorę taki szum, zwiększam go dwukrotnie, okazuje się, że jest tym szumem. To wtedy powiemy, one są skorelowane, bo istnieje funkcja mnożenia razy 2. Jeżeli sygnały są nieskorelowane ze sobą, musimy zapauzować, bo mój labrador Bono chce wejść. Więc generalnie sygnały mogą być ze sobą skorelowane albo nieskorelowane. Jeżeli nieskorelowane, nie da się jednego sygnału przekształcić w drugi. Jeżeli dwa szumy są nieskorelowane, to one się nie dodadzą algebraicznie, jeżeli je sumujemy. Coś niesamowitego. One się dodadzą jak średnio kwadratowo. Jeżeli będzie każdy z tych szumów miał na przykład wartość 1, 1 i 1, no to 1 plus 1 normalnie dałoby algebraicznie 2. Tutaj nie będzie tak. Ich wartość będzie jak pierwiastek z dwóch. Bardzo ciekawe. Ale jeżeli dodamy dwa sygnały skorelowane, czyli takie, które są, jeden jest jakimś tam pokręconym odbiciem drugiego, to one się dodadzą algebraicznie. 1 plus 1 da 2. W czasie budowy radarów, z tego co wiemy, kiedy były walki o Anglię, bitwa o Anglię, już wtedy znano tą metodę, że połączenie sygnału z paru anten powoduje niesamowicie ciekawe zjawisko, że sygnał użyteczny, bo on jest skorelowany, bo to jest obraz samolotów niemieckich nadlatujących, ten sygnał się będzie dodawał algebraicznie, a szumy z każdego radarów, one są nieskorelowane, bo skąd wiedzą atomy w jednym radarze, co robią atomy w drugim radarze, jak drgają, a szumy są od drgania atomów, między innymi, na przykład boltzmannowskie termiczne szumy, więc szumy z radarów się dodawały jak pierwiastek, czyli na przykład, gdybyśmy weźmy na przykład, byśmy dali 4 radary, to szumy nam wzrosną tylko 2 razy, no bo pierwiastek z 4. Ale sygnał użyteczny nam wzrośnie 4 razy, bo są skorelowane obrazy tych samolotów, bo to są te same samoloty. Zgadza się? W efekcie, jeżeli sygnał samolotu byłby względem szumu z tego radaru taki, to z 4 radarów będzie 2 razy wyższy odstęp użytkowy sygnału od szumu. Patrz mikrofony. Bierzemy 8 mikrofonów dynamicznych, łączymy je szeregowo na scenie przed mówcą. W związku z tym sygnał użytkowy wzrasta 8-krotnie, no bo wszystkie mikrofony słyszą tego samego mówcę, ale Tak. szumy boltzmannowskie, termiczne z każdej cewki mikrofonu wzrastają tylko jak pierwiastek z 8, czyli pi razy drzwi 2 z hakiem. Tylko. Fantastycznie można zwiększyć dynamikę odstępu sygnału od szumów. Dlaczego o tym mówię? Otóż ta metoda jest obecnie stosowana w najlepszych sprzętach audio, gdzie łączy się równolegle przetworniki. Pytał Pan o najlepsze przetworniki. Gdzie łączy się równolegle parę przetworników ze sobą, cyfrowo-analogowych. Mówiąc teraz bardzo szczegółowym językiem, na przykład to mogą być prądowe, równolegle łączone przetworniki prądowe, cyfrowo-analogowe. Po to, żeby ich sygnały prądów użyteczne się dodały algebraicznie, ale sygnały szumów z każdego przetwornika już się nie dodadzą algebraicznie, dodadzą się tylko jak pierwiastek z ilości tych przetworników. Fantastyczna metoda na rozciągnięcie odstępu sygnału użytecznego od zakłóceń, czyli to na czym nam zależy. Tak. Więc naprawdę nie jest ważne, czy przetwornik będzie Asahi Kasei, czy Krystala, czy jakiegoś innego, tylko ważne, w jaki sposób te przetworniki zostaną wykorzystane potem i na przykład ktoś wpadnie na pomysł, żeby je połączyć równolegle ze sobą. No i teraz zdradzę. Ja znalazłem odtwarzacz amerykańskiej firmy Oppo, nie mylić z Azjatami, który wykorzystuje na głównych wyjściach 8 przetworników równolegle połączonych właśnie w tym celu. Firma Accuphase,
która w zasadzie jest moją konkurencją, mógłbym powiedzieć, ale tylko dobre słowa powiem w tym wypadku. AccuFace używa tego samego rozwiązania w przypadku równoległe łączenie przetworników, żeby uzyskać lepszy stosunek sygnał-szum, lepszą dynamikę, polepszyć odstęp od zniekształceń. Bo zniekształcenia też są zjawiskami stochastycznymi zachodzącymi w każdym przetworniku osobno. Więc szukając przetwornika, ja zawsze powiem, czy urządzenia z przetwornikiem, powiem, szukam takiego, który wykorzystuje na przykład tą genialną zasadę znaną już od 100 lat dzięki fizykom kwantowym i matematykom, którzy próbowali te zjawiska opisać. Teraz jedno tylko słówko, wspomnę. Tą metodę łączenia równoległego źródeł, na przykład prądu, ja znałem średnich latach 70. Około 73 albo 4 roku zastosowałem to w swoim pierwszym preampie, który do dziś mam. Chętnie Panu zdjęcia udostępnię tego urządzenia, gdzie połączyłem 8 równolegle źródeł prądowych, właśnie wiedząc, że taka dziwna zasada działa. Jeszcze nawet nie wiedziałem wtedy, mając paręnaście lat, dlaczego tak jest. Nie wiedziałem, że to jest związane z fizyką, tak naprawdę ze zjawiskami kwantowymi szumu. Natomiast tak się działo i zrobiłem to w swoim preampie. A dlaczego o tym jeszcze też w temacie kolumn? Otóż w każdym orbitalu, szczególnie w moich dużych orbitalach, droższych orbitalach, stosuję tą samą zasadę elektromechanicznie. Otóż membrana jest podzielona w wypadku moich drogich orbitali nawet na parędziesiąt części. Jest to jeden wspólny układ elektryczno-magnetyczny, gdzie membrana składa się z parudziesięciu części. Każda z nich dostaje sygnał użyteczny ten sam. Każda z nich jest niedoskonałym elementem drgającym, w związku z tym wytwarza szumy. Z punktu widzenia zakłóceń to są szumy, to co ona wytwarza. One nie są skorelowane między sobą, no bo fragment membrany nie wie, co robi fragment membrany innej w danym Czyli momencie. nie mamy jednej dużej membrany, Jest tylko podzielona na parędziesiąt części, których Tak. sygnał sumuje się użyteczny, on się sumuje algebraicznie, A a szum sygnał nie. zniekształceń i szumów nie, tylko jako pierwiastek. I to jest rzecz, którą bardzo często nasi klienci zauważają, że dlaczego te orbitale tak miękko grają, bez zniekształceń. Nie z tego powodu, że jeden przetwornik ma niskie zniekształcenia, dlatego że Jest wiele przetworników. w skrajnym wypadku parędziesiąt takich źródeł, w związku z tym bardzo znacząco poprawiam odstęp od zniekształceń i w tym wypadku powiedziałbym aktywnych szumów, które są związane z sygnałem sterującym. To pod tym względem możemy mieć gigantyczną różnicę względem kolumn, które mają pojedynczy, załóżmy 5-calowy, średniotonowy jak pierwiastek z i ilości. jedną kopułkę i to jest tylko jedno. Dokładnie. Ale żeby powiedzieć, nie tylko my wiemy o tym wiedzą też Chińczycy. Ja wskażę tylko jedną markę, której nie sprzedajemy. Telefony Huawei. Otóż w telefonach Huawei jest tryb robienia zdjęć nocnych, polegający dokładnie na tym samym. Nakładają parędziesiąt, nie wiem ile dokładnie, ale nakładają parędziesiąt zdjęć na siebie, szybko robionych po sobie. W związku z tym sygnał użyteczny na każdym zdjęciu, czyli obiekt, który fotografujemy nawet po ciemku, dodaje się algebraicznie, a wszystkie szumy każdego zdjęcia są inne w każdym momencie. One się dodają jak pierwiastek z ilości. W związku z tym zdjęcie zrobione w nocy wygląda prawie jak zrobione w dzień. Tą samą metodę, żeby zakończyć, ale takim mocnym akcentem, ta sama metoda została użyta przy fotografowaniu pierwszej fotografii czarnej dziury w galaktyce M87. Otóż użyto całego zestawu radioteleskopów na kuli ziemskiej i sumowano ich sygnał, oczywiście w dziedzinie cyfrowej. To polegało na tym, że cały samolot wiózł ileś tam tysięcy dysków komputerowych z informacją z tego zdjęcia i było zdjęcie robione przez bardzo długi okres czasu, nazwijmy to naświetlane. To nie było naświetlane, tylko zbierany sygnał. I w ten sposób udało się sfotografować horyzont zdarzeń czarnej dziury w galaktyce M87. Dokładnie wykorzystując tą samą metodę matematycznie sumowania sygnałów. I w tej chwili ALMA, słynny, wielki tak zwany large teleskop w Ameryce Południowej, też składa się z chyba 50 paru teleskopów sprzężonych, radioteleskopów sprzężonych, żeby zwiększać odstęp sygnału użytkowego od szumów. Są to proste metody, które można stosować też w sprzęcie audio. Tu możemy dodać, że podobną strategię spotkamy w kolumnach typu Line Array, gdzie mamy wiele przetworników
w takiej pionowej linii Tak. ustawionych. Natomiast jest tutaj pewna wada, o której Jest jedna może Pan ogromna krótko wada. powie, otóż- jaka jest wada umieszczenia, powiedzmy, tych przetworników tak. w linii o wysokości ponad metr. Nawet gdyby to było są różne pół wysokości, tak, czasami pół metra, nawet 2 metry. Tak. Tak. Ja powiem w ten sposób. Wtedy właśnie przypominam, że profesor Rzyszkowski kiedyś żył, podstawy elektroakustyki, tam jest cały rozdział poświęcony temu. Jest to najstraszniejsza, najgorsza droga dla audiofilizmu, najlepsza droga na stadiony. Tak się tworzyło kolumny już w latach 50. do nagłaśniania dużych powierzchni za pomocą słabych głośniczków. Tworzyło się matryce głośników ustawionych pionowo, bo to powoduje ogromne zawężenie energii. Można w ten sposób na dużą odległość strzelić tą wiązką, ale to w ogóle nie o to chodzi w audiofilizmie, żeby walić w człowieka skondensowaną wiązką energii. Więc generalnie jest okropna kierunkowość takiej kolumny. No Wówczas dźwięk nie rozchodzi się na strony, na lewo i na prawo to jest tak to, szeroko, o czym a mówiliśmy, tylko tak, wali wiązką, wprost. skondensowaną wiązką, co gorsze, im wyższe tony, tym bardziej ta wiązka się zawęża. Więc krótko mówiąc, jak ja widzę takie kolumny, gdzie jest właśnie taka linia głośników, nie będę wskazywał firm, a są dosyć znane, to ja zawsze sobie myślę, no wyraźnie ci panowie spali na wykładach swoich profesorów z akustyki. Pomówmy chwilę na temat egzotycznych technologii używanych w branży audio. Jakie jest Pana zdanie na ich temat? Tutaj mówię o na przykład wzmacniaczach opartych na lampach gallium nitride, układach klasy D umieszczanych w środku tub, czy na przykład o głośnikach typu Rubanoid, o których niewiele osób wie, gdyż nie są one komercyjnie spotykane, natomiast jest parę firm, które je produkują. Posiadają one, ten typ głośnika Rubanoid, bardzo wysoką skuteczność, a jednocześnie dobre rozpraszanie horyzontalne. Proszę Państwa. I tu Pana pocieszę, bo raczej chętnie bym posłuchał kogoś mądrzejszego ode mnie, ponieważ pomysł wkładania wzmacniaczy klasy D do lamp jest rzeczywiście dosyć esoterycznym pomysłem. Gdybym mocno się zapoznał z tematem, poczytał troszkę, co twierdzą producenci, mógłbym próbować polemizować albo pochwalić. Jest bardzo wiele działań, choćby w dziedzinie właśnie audio, które są działaniami niezwykle dziwnymi i wolałbym się nie wymądrzać, gdy czegoś nie wiem. Wiem, że można czasami przedstawić jakiś temat tak zawile, że właściwie nikt nie wie poza mówiącym, o czym on mówi. Mam nadzieję, że dzisiaj tak jeszcze nie jest. Tutaj powiem, wolałbym potestować, posłuchać konstruktora, co mówi o swojej konstrukcji i dlaczego. Patrz choćby nawet używanie równolegle źródeł sygnału. Niech przedstawi jakąś koncepcję, bądź matematyczną, bądź jakichś podstaw fizyki, które mówią, że tak powinno być. I wtedy mógłbym się wymądrzać. A jeszcze tak tylko powiem, bo Pan wspomniał o lampach. Dziedzina lamp jest ogromną dziedziną. Ja do dziś pamiętam, jak widziałem książki, wykłady na temat lamp, ile tych rodzajów lamp istnieje, jak różnie są budowane. Gdy słyszę o tym, że w lampach jeszcze coś jest dodatkowo dokładane w jakichś technologiach solid state, tym bardziej póki konstruktor nie powie, dlaczego tak zrobił, to uważam, że jest nie na miejscu wymądrzanie się. Tylko jedno na zakończenie. Mało kto wie, że mając kuchenkę mikrofalową, a każdy ma w domu, jest tam lampa w środku. To jest lampa, tak, w kuchence mikrofalowej. Bardzo niezwykle działająca, tak skomplikowana w sensie fizykalnej zasady działania, że no myślę, że nie jedna osoba byłaby zaskoczona, jak skomplikowaną jest kuchenka mikrofalowa tak naprawdę, co do zasady działania tej lampy. To jest ogromna dziedzina, lampy elektronowe.
To jeszcze pozostając przy lampach, jakie jest Pana zdanie na temat użycia lamp w dakach? Ponieważ mamy co najmniej dwie firmy z tak zwanego high-endu, które te lampy stosują. To mówię tutaj o lampizatorze oraz Aries tak Cerat myślałem. z Cypru. No, opinie klientów są bardzo pozytywne. Natomiast część klientów uważa, że nie mają przewagi nad innymi konstrukcjami daków. Co Pan sądzi na ten temat? Moje zdanie jest proste. W moim studiu nagrań używam też lamp w procesie masteringu. Lampy mają swoje wielkie zalety, które kiedyś były wadami z punktu widzenia linearności. Lampy wprowadzają pewne rodzaje harmonicznych, które my nazywamy potocznie zniekształceniami, które są akurat miłe dla naszego ucha. Jeżeli możemy wzbogacić dźwięk czymś, co jest miłe dla ucha, to dlaczego tego nie Dlaczego robić? tak? Natomiast najlepszy przykład, nawet dzisiaj przez moment właśnie rozmawialiśmy na temat trioda kontra pentoda i słychać różnicę w brzmieniu. Tak, to błyskawicznie słychać. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Wtrącenie do toru lamp, o ile tylko można. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę, że dosyć szybko zmieniają swoje parametry. To znaczy relatywnie szybko, znacznie szybciej niż półprzewodniki. Więc dzisiaj brzmiące urządzenie za parę lat brzmi już może inaczej. brzmieć inaczej. Ale mimo wszystko sam pomysł jest świetny i złego słowa o tym nie powiem. Jedynie jest kwestia zawsze, jak będzie potem wyglądał stosunek sygnał-szum, bo lampy też wprowadzają troszeczkę szumu. Natomiast gdybym miał wybierać... Czasem trzasku troszkę. To jest efekt mikrofonowania. To znaczy sama w sobie, nie znam zjawiska, by lampa sama trzeszczała, natomiast, bo to musiały być jakieś zjawiska takie przypadkowe, troszkę na zasadzie szumów wybuchowych w elementach biernych. W lampach nie znam z mojej wiedzy akademickiej, ale są szumy różnego typu termiczne. Ale to są stacjonarne zjawiska. Jest tylko mikrofonowanie polegające na tym, o właśnie może to rzeczywiście o tym warto powiedzieć. Mikrofonowanie to jest po prostu rejestrowanie drgań zewnętrznych poprzez korpus lampy na siatki przenoszącego się. Rzeczywiście to jest i trzeba pamiętać, że jeśli mamy lampy, one słyszą, stąd jest nazwa mikrofonowanie, efekt mikrofonowania. One słyszą grające kolumny, a więc się nam zaczyna tworzyć sprzężenie zwrotne. To, co wyleciało z kolumn, wraca do lamp, wstrząsa siatkami. Porozmawiamy teraz o samej muzyce. Niektórzy twierdzą, że muzyka ściąga nas jakby do momentu obecnego, czyli nie przejmujemy się przyszłością, nie rozpamiętujemy przeszłości, chociaż muzyka ma taką moc, żeby połączyć nas z wydarzeniami, które działy się w przeszłości. Zazwyczaj to są pozytywne momenty. Jak również pozwala nam doświadczyć piękna i harmonii w takim najczystszej postaci. Inni twierdzą, że muzyka łączy ludzi na jakimś poziomie dość czasem znanym, czasem nieznanym, czyli posiada właściwości tajemnicze, ale również jest wytłumaczalna fizyką. Tu już Pan na ten temat sporo opowiedział, na temat własności fizycznych, no akurat kolumn czy wzmacniaczy, natomiast same fale dźwiękowe oczywiście są dość łatwo opisywalne przez fizykę. Coś może na ten temat, czy nie jest to wszystko magią, że mamy połączenie takiej twardej nauki, ale równocześnie czegoś, co wychodzi ponad to, co może być czymś więcej. Rozumiem. Proszę pana, to znaczy jestem zaskoczony mile, ponieważ dużo wywiadów udzielałem. Nigdy nikt nie zapytał o aspekt sztuki i duchowości w tym wszystkim.
Tak, no to jest Wszyscy właśnie... pytają o sprawy techniczne, natomiast... Dzisiejszy świat jest przeładowany taką suchą, zimną Tak, techniką, tak. natomiast w muzyce nie jest to. To znaczy, o co innego chodzi w muzyce? Ja przede wszystkim chciałbym wskazać na to, że te wszystkie wysiłki budowania sprzętu audio, w moim wypadku przede wszystkim kolumn głośnikowych, bo jak wspomniałem, elektroniką już jestem znudzony, jako specjalista w tej dziedzinie też, to wszystko jest dla muzyki. I ona jest podstawą, a dlaczego dla muzyki? Przecież my tej muzyki, przynajmniej ja, nie sprzedaję. Ja tworzę swoje systemy i staram się je doskonalić, by były źródłem jak największej radości dla mojej duszy. Ja zresztą zawsze wszystkie systemy dźwiękowe budowałem z myślą o mojej rodzinie, o mojej ukochanej, która kocha muzykę i zawsze kochała. I to był ten motor, a nie zarabianie pieniędzy. Potem się okazało, że kolumny, które buduję, okazały się, że są znacznie lepsze od wszystkiego dookoła, według przynajmniej ludzi innych. Natomiast przede wszystkim motorem było właśnie to, co Pan powiedział, jakaś magia muzyki. Dlaczego ludzie siedzą w kościele, słuchają muzyki organowej? Przecież ludzie z reguły z kościoła uciekają jako pierwsi, jak się kończy msza święta. A kiedy zaczyna grać dobry organista, to nagle pół kościoła zostaje i słuchają. A nikt im za to nie płaci. Więc mamy ewidentnie sprawę duchowości. Natomiast przede wszystkim muzyka to jest kwestia harmonii. Harmonii, które ktoś może powiedzieć, no ale my mamy taką harmonię naszą tutaj europejską, 440, a tam Rothschild miały, co on wprowadził, to było wcześniej 432. Przede wszystkim muzyka to są ciągle zupełnie niezbadane zjawiska harmonii. To dlaczego nam się to akurat podoba, a nie jakaś zupełnie inna zależność częstotliwości? Mamy strój temperowany. Muzyka arabska jest jeszcze dokładniej, bo grają po ćwierćtonach grają, my gramy po półtonach. Dla muzyka europejskiego zagranie z dokładnością ćwierćtonu jest niemożliwe, bo nigdy się tak nie uczył. Czasami próbowałem, powiem jako anegdotę, w studiu namawiać muzyków, żeby zagrali troszeczkę tak arabsko. Nigdy nie potrafią. Więc na pewno muzyka jest tutaj tym źródłem całej inspiracji dla budowania sprzętu audio i na pewno mówimy tutaj o aspekcie nie tylko duchowym, ale ja tutaj użyję najgrubszego kalibru argumentu. Mówimy tutaj prawdopodobnie o sprawach sił, o temacie sił sprawczych, które stoją za powstaniem wszechświata. Proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na kwestię struktury wszystkich zjawisk optycznych, jakie zachodzą w całym wszechświecie, a które ściśle matematycznie korelują ze zjawiskami także w dźwięku. Wszystkie zjawiska, absolutnie wszystko, co obserwujemy w całym wszechświecie... Energia rozchodzi się też wszechkierunkowo, czy cieplna, czy grawitacyjna. Tak, to takie jest piękne też nawiązanie, ale nie o tym mówię. Mówię o kwestii tego, że wszystkie sygnały świetlne, nie tylko optyczne, w całym spektrum częstotliwości, aż po promieniowanie gamma, rozkłada się na przebiegi sinusoidalne, słynna transformata Fouriera i rozkład fourierowski, widmowy. Wszystko można rozłożyć na sinusoidy. 2. Wszystko składa się z harmonicznych względem przebiegu podstawowego. I jest umieszczone na spektrum. Na całym spektrum. Mamy, przez niektórych nielubianą, ale co ja poradzę, że tęcza jest zjawiskiem występującym w całym wszechświecie, we wszystkich procesach, od tęczy, która jest po burzy, widzimy, po zjawiska rozkładu światła białego ze Słońca. I generalnie zjawiska harmonii sygnałów między sobą występują w skali po prostu kosmosu, który się obserwuje. Kosmolodzy, badając teleskopem Hubble'a, Jamesa Webba, Spitzera, obserwują zjawiska od podczerwieni aż po promieniowanie gamma. Mamy satelity rejestrujące tylko w promieniowaniu gamma, czyli niewiarygodnie szerokie spektrum częstotliwości. I wszędzie obserwujemy zjawiska właśnie harmoniczne pomiędzy sygnałami.
Dlatego twierdzę, że muzyka jest jakimś przejawem piękna całego wszechświata. Czyli może harmonia jest tym fundamentalną cechą wszechświata. Tak, dokładnie. Tak. Ponieważ gdy zaburzymy harmonię, co wówczas się dzieje? Jakaś część energii, wycinek zaczyna dominować nad innymi. A taki proces nie może istnieć w nieskończoność. Ja twierdzę, że jest jakaś uniwersalna definicja piękna. Oczywiście chciałbym tak, żeby wszystkie szaraki, wszystkie kosmiczne cywilizacje stwierdziły, że muzyka Beethovena, na przykład sonata księżycowa jest piękna, nie wiem. Natomiast rzeczywiście myślę, że są jakieś rzeczy wspólne dla nie tylko Ziemi. W tym miejscu powiem parę słów. Pan powiedział, że jest uniwersalna definicja piękna. Myślę, że taką definicję przedstawił całkiem niedawno polski malarz, ale też twórca reklam, pan Iwo Zaniewski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, proszę wyszukać jego artykuły na ten temat. Pan Iwo Zaniewski stworzył on formułę obiektywną, piękna, z tym, że piękna w dziełach wizualnych. Nie dotyczy to dźwięku, chociaż można to przełożyć na dźwięk. Jest to bardzo ciekawa koncepcja i myślę, że pozwoli zrozumieć to, o czym teraz mówimy. Znaczy, o ile nie jest to stworzone przez sztuczną inteligencję, bo widziałem takie obrazy, gdzie sztuczna inteligencja wzięła najpiękniejsze oczy, najpiękniejsze usta. Co z tego wyszło, to nawet nie chcę mówić. To rzeczywiście jest to bardzo ciekawa sprawa. Sam sobie popatrzę, bo nazwisko jest mi znane, natomiast kierunek W skrócie mówiąc, bardzo piękno ciekawy. jest harmonią kontrastów. Czy kompozycja, która jest piękna, składa się z elementów, które są kontrastujące wobec siebie, natomiast ich różnice w kontraście są rozmieszczone, powiedzmy, równomiernie. To znaczy nie ma takiego elementu, który jest za bardzo odległy od reszty. Ja tutaj... W muzyce jest podobnie, czyli na przykład nie mamy tak, że wysokie tony zaczynają właśnie dominować, czy jest ich za dużo w relacji do niskich tonów, to samo ze średnimi. Mamy taką symfonię wszystkiego, ale w tego, co nasz mózg uważa za optymalne. Natomiast mnie tu się natychmiast, kiedy Pan powiedział o Panu Iwo Zaniewskim, mnie od razu się przypomina choćby jeden z wykonawców, kompozytorów, geniuszy moim zdaniem. Oczywiście w tej chwili jest na topie, każdy musi go słuchać, chcąc być w towarzystwie uznanym za personę odpowiednią. Mówię o Hans Zimmer. Hans Zimmer to jest właśnie taki przykład, gdzie moim zdaniem jest fenomenalnie rozkładane między sobą zjawiska często kontrastowe. O tym uważam, warto byłoby porozmawiać w osobnym programie o kompozytorach. Natomiast ten człowiek mnie fascynuje. Oczywiście za nim, z tego co kiedyś zrobiłem małe dochodzenie, wiem, że stoi parudziesięciu świetnych także współkompozytorów, a przynajmniej jego partnerów, w tym Klaus Bedelt i paru innych. Natomiast właśnie to jest taki przykład, gdzie ja uważam, że do perfekcji doprowadzono sztukę kontrastów, a jeszcze schodząc na ziemię, bo Hansa Zimmera tu nie było jeszcze. Natomiast schodząc na ziemię, powiem w ten sposób, że właśnie to piękno muzyki i harmonii dźwięków powoduje, że my mamy czasami tutaj tak zwane czwartki audiofilskie, gdzie spotykamy się w gronie pasjonatów muzyki, nie snobów, nie po to, żeby dyskutować o cenach, o wyższości przetwornika A nad przetwornikiem B, tylko na przykład sobie słuchamy muzyki organowej, a po niej na przykład słuchamy sobie Placebo, a po Placebo Archive, a potem Rammsteina, a potem na przykład Beethovena. I wszyscy mamy frajdę, że właśnie ta muzyka nas łączy. Tak, czyli również dotyczy to stylów muzyki. Mamy, jak wszyscy wiemy, bardzo różne style muzyczne i tak powinno być.
Na zakończenie, jakie plany na przyszłość ma Zeta Zero? Co chciałby Pan, czy ma Pan jakiś pomysł na następne serie produktów, na czym chciałby Pan się skupić w najbliższych latach? Tak, to jest pytanie, które często słyszę od swoich klientów, Tak. którzy są ciekawi, czy jeszcze stworzę jakieś nowe koncepcje. Ponieważ już Pan stworzył bardzo dużo. Na szczęście mam nadzieję, wręcz że można nie powiedzieć. za dużo, ale gdzieś około 10 modeli w ciągu 20 paru lat łącznie powstało kolumn. I tak, informacja dobra. Nie zamierzam już tworzyć następnych, ponieważ uważam, że osiągnąłem, zdaniem przynajmniej moich klientów wielu, osiągnąłem ideał kolumn. Oczywiście ciągle dopracowuję pewne szczegóły. To nie jest tak, że siadłem na laurach i tylko powielam. Nie. Cały czas pewne szczegóły dopracowuję, ale to jest troszeczkę na zasadzie malarza, który namalował jakieś swoje dzieło, a jednak bierze pędzel i jeszcze pewne niuanse poprawia. Podobno Michał Anioł też tak robił, że czasami coś tam domalowywał. Natomiast generalnie uważam, że orbitale, ich zasada działania, tej właśnie wspomnianej wszechkierunkowości energii, w miarę wszechkierunkowości, umówmy się, to też nie jest wszystko idealne, natomiast jest na tyle dobra, że raczej nie należy tutaj ich wyrzucić i teraz tworzyć coś nowego, bo to by wskazywało, że człowiek sam nie wie, co chce. Natomiast to, co w tej chwili jest moim na tapecie, nazwijmy to, na warsztacie, ale już jest gotowe, to postanowiłem połączyć systemy przewodowe z możliwością pracy tego systemu takiego, który jest systemem w pełni, naszym zdaniem, audiofilskim, high-endowym sprzętem, pod względem jakości, gdzie mówiliśmy, że no jest po prostu wszystko perfekcyjnie, z bezprzewodowością, gdy jest taka potrzeba. I to jest to, nad czym pracowałem właśnie ostatnio, gdzie regularny orbital, powiedzmy nawet taki właśnie, który dokładnie, ten, który za mną tu stoi, on już istnieje także w takiej wersji, gdzie za pomocą magicznego guzika można spowodować, że można odpiąć od niego kable i wzmacniacze wewnątrz domu, zabrać tą kolumnę na taras, nacisnąć magiczny guzik i ta kolumna nagle zaczyna sama grać także. Bardzo unikalna cecha. Tak, myślę, że zupełnie unikatowa, gdzie kolumna high-endowa, przewodowa nagle staje się kolumną bezprzewodową i może jeszcze na dodatek parę dni grać na przykład codziennie, prawie bez przerwy. Po prostu mi się marzyło czasami mieć ten dźwięk w warunkach ogrodu, a wyniesienie do ogrodu całych zwojów kabli, wzmacniaczy, elektroniki podłączonej, pamiętajmy, do 230, czyli niebezpiecznie w przypadku deszczu, jest koszmarem. Marzyło mi się, żeby mieć tą samą kolumnę w warunkach ogrodu, co jeszcze ważne, żeby grała synchronicznie, w sensie czasowym, bez żadnych opóźnień, bez żadnej latencji czasowej, z muzyką, która gra wewnątrz salonu. Te kolumny grają całkowicie równolegle, dźwięk z nich dobiega w tym samym momencie. Oczywiście od razu powiem, bo zawsze pada pytanie, a to pewnie Bluetooth albo sieć domowa? Nie. Ani Bluetooth, ani sieci domowe się nie nadają. Wszystkie te rozwiązania mają koszmarne opóźnienia. W przypadku Bluetootha standardowo około pół sekundy, w przypadku sieci to jest około 2 sekundy. Nie nadają się do takich zastosowań. Czyli pomyślał Pan o wszystkim, nawet o komforcie użytkowania, jak wiadomo kable W lecie są... w ogrodzie koło basenu. Tak. To jeżeli mówimy o komforcie użytkowania, może parę słów na zakończenie o tym, jak ta kolumna jest właściwie niewielka i możemy ją łatwo transportować. No tak, to jest... Składa się z 2 elementów. To był jeden z powodów, ponieważ kiedyś sobie kręgosłup uszkodziłem, postanowiłem budować kolumny lekkie, a z drugiej strony jak zrobić lekką kolumnę, łatwą do przeniesienia samemu, a nawet przez kobietę. W tych kolumnach udało mi się to zrobić. To mniej więcej 2 lata było prób kolejnych wariantów nieudanych, wreszcie się okazał ostateczny idealny. Mianowicie polega to wszystko na tym, że w ciągu niecałych 19 sekund taką pozornie dużą kolumnę można zdemontować do postaci takiej, że jedną ręką jedna osoba jest w stanie tą kolumnę zabrać, schować do bagażnika i odjechać. Robi się to w prosty sposób. Zdejmujemy górę, zdejmujemy ten magiczny pokrowiec, odkręcamy te śruby tutaj, takie specjalne nakręteczki,
podnosimy i w tym momencie możemy wynieść kolumnę gdzie chcemy. W zasadzie, no powiedzmy sekcję basową dwiema rękami, niemniej ta kolumna w tym momencie jest rozebrana na części pierwsze i można ją wywieźć sobie do ogródka. To był jeden z takich moich pomysłów, które miały służyć temu, żeby życie było wesołe, łatwiejsze i szybko można było mieć muzykę też na tarasie. Czyli mamy high-endowy dźwięk, ale bez Nadęcia ogromnych 200 rozmiarów. Tak. Dokładnie. Dziękuję bardzo za wywiad. Myślę, że dużo dowiedzieliśmy się od Pana i życzymy udanych konstrukcji na przyszłość i wielu wspaniałych chwil z muzyką. Też dziękuję bardzo za cierpliwość. Jeżeli ktokolwiek dosłuchał do końca, zawsze zapraszamy do Warszawy. Mamy tu nasz salonik, można sobie posłuchać naszych kolumn. Dziękuję bardzo. Dziękuję.